Prokuratura w Polsce oszczędza decyzję o rozwoju małych reaktorów jądrowych. W Europie trwa wyścig bateryjny z udziałem nowej technologii. Rosja walczy z kryzysem paliwowym, zaniżając standardy i polując na spekulantów. Jest 2 stycznia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronowa demolka zmusza Rosjan do zaniżania jakości paliw i polowania na spekulantów. Sposób na walkę z kryzysem paliwowym w Rosji wywołanym atakami dronów Ukrainy to promocja zaniżonych standardów na stacjach oraz walka z paniką na giełdzie poprzez poszukiwanie spekulantów. Rząd rosyjski proponuje obniżyć jakość benzyny na stacjach paliw oraz dopuścić do przerobu małe rafinerie w celu zwiększenia podaży zagrożonej dronopadem Ukrainy na infrastrukturę naftową. To dowód na to, że Rosjanie chcą radzić sobie z kryzysem paliwowym kosztem jakości usług. Obniżka standardów paliwa może przynieść efekt krótkoterminowy, ale niesie ze sobą ryzyko, ponieważ przyspiesza zużycie silników, a przez to podnosi koszty logistyczne. Prezes Rosnieftu Igor Sieczyn proponuje w zamian inne rozwiązanie. W liście do rządu rosyjskiego Sieczyn proponuje stworzenie systemu monitoringu pozwalającego identyfikować groźbę niedoborów, a także obowiązek gromadzenia 30-dniowych zapasów paliw na stacjach. To sposób na walkę z niedoborami widocznymi na stacjach spowodowanymi tam, gdzie logistyka nie nadąża przez zniszczenia rafinerii, baz paliw oraz rurociągów wskutek stałych ataków dronów Ukrainy. Należy przy tym zaznaczyć, że wprowadzenie takich standardów może być też sposobem na walkę Rosnieftu z konkurencją, bo mniejsi dostawcy mogą nie udźwignąć nowych obowiązków przez niedobór kapitału oraz infrastruktury. Tymczasem ataki Ukrainy przybierają na sile i liczą nawet ponad 25 incydentów miesięcznie. W 2024 roku było to nawet 10 razy mniej uderzeń. Giełda rosyjska Spimex przyznała, że przestoje rafinerii były jedną z głównych przyczyn wzrostu cen paliw na parkiecie w 2025 roku. Wiceprezes Spimex Anton Karpow przyznał cytowane przez RIA Nowosti, że, cytuję, w minionym roku doszło do istotnej liczby nieplanowanych przestojów. Zwykle zaplanowane remonty rafinerii odbywają się latem, bo takie prace są utrudnione zimą. Ataki Ukrainy uderzają w logistykę paliwową Kremla. Zdaniem prezesa Rosnieftu kolejnym wyzwaniem jest panika na giełdzie, która jest jego zdaniem, cytuję, tworzona sztucznie przez handlarzy i pośredników w celu windowania cen oraz ich przychodów. Mieli oni odpowiadać za ponad 75% zakupów benzyny i ponad 80% kupionego diesla w okresie sierpień-wrzesień 2025 roku, kiedy ceny na Spimex były rekordowe. Działania niezależnych handlarzy to według Sieczyna, cytuję, nieskrupulatne działanie, które w przeszłości doprowadziło do nieuzasadnionego wzrostu cen hurtowych na rynku produktów naftowych. Prezes Rosnieftu skrytykował głównie największego niezależnego handlarza paliwami Solid Towarnie Rynki. 24 grudnia został on zawieszony w transakcjach na giełdzie w Petersburgu. Jego dostęp do Spimexu ma zostać zablokowany całkowicie 21 stycznia 2026 roku. Jednak nawet Komersant przypomina, że Federalna Służba Antymonopolowa podejmowała w przeszłości próby udowodnienia spekulacji niezależnym handlarzom paliw, rozpoczynając śledztwo w marcu 2019 roku. Zakończyło się ono jednak fiaskiem po 3 latach. Źródła Komersanta przekonują, że pojedynczy dostawcy paliw na tak dużym i zdywersyfikowanym rynku nie są w stanie wpłynąć sztucznie na ceny. Być może zatem trwają poszukiwania kozła ofiarnego problemów na rynku paliw w Rosji. Rosjanie nie są w stanie wciąż usunąć kryzysu paliwowego. Według źródeł Komersanta będą musieli przedłużyć zakaz eksportu benzyny do lutego 2026 roku. Ceny benzyny AI-92 wzrosły w nowym roku o ponad 2% do 54 tysięcy rubli za tonę w hurcie, a AI-95 o prawie 5% do prawie 59 tysięcy rubli za tonę. Giełda Spimex ograniczyła we wrześniu limit wzrostu cen paliw z 0,5% do 0,01%, ale to rozwiązanie przestało obowiązywać 22 grudnia. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski.
Prokuratura oszczędza SMR-y. Według Business Insider prokuratura zakończyła postępowanie w sprawie decyzji zasadniczej minister klimatu z 2024 roku o realizacji 6 projektów małych reaktorów jądrowych przez Orlen i Synthos w technologii BWRX 300. Zarzuty kontrwywiadu dotyczyły układu między tymi spółkami, który został później uregulowany. Opóźnienie cenowe. Nowe rekomendacje zmian taryf na energię elektryczną zespołu przy ministrze energii zostaną przedstawione do końca kwietnia zamiast końca lutego 2026 roku. Taryfy są wyznaczane przez Urząd Regulacji Energetyki. Od nowego roku skończyło się mrożenie cen energii w Polsce. Konkurs na prezesa. Polska Grupa Energetyczna uruchomiła 30 grudnia konkurs na prezesa. Kandydatury są przyjmowane do 9 stycznia 2026 roku. Poszukiwany jest także wiceprezes do spraw operacyjnych. Obowiązki prezesa pełni obecnie Dariusz Lubera. Teraz wieści z Europy. Sabotaż na horyzoncie. Finowie zatrzymali statek podejrzany o uszkodzenie kabla telekomunikacyjnego między Finlandią a Estonią. Transportował stal rosyjską objętą sankcjami. Wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej Kaja Kallas uznała, że ryzyko sabotażu rosyjskiego jest wysokie, a Europa musi pozostać czujna. Wyścig bateryjny. Baterie sodowo-jonowe mogą zmniejszyć zależność sektorów elektromobilności oraz magazynów energii od litu. Europejski Stellantis zapowiedział demonstrację swego rozwiązania tego rodzaju w 2026 roku. Chiński CATL chce przedstawić samochód z takim akumulatorem do połowy 2026 roku. Gaz tanieje. Ceny gazu ziemnego na europejskiej giełdzie TTF spadły w 2025 roku o około 40%. To największy spadek roczny od 2023 roku, czyli od czasu tuż po wybuchu kryzysu energetycznego podsycanego przez Rosję. Jeszcze wieści ze świata. Noworoczny dronopad, rafineria Ilski oraz magazyn paliw w Kałudze w Rosji stały się pierwszymi celami dronopadu Ukrainy w nowym roku. Miesięczna ilość ataków ukraińskich na infrastrukturę paliwową Rosji w grudniu 2025 roku zbliżyła się do 25 incydentów. Presja na Caracas. USA nałożyły sankcje na 4 firmy naftowe z Wenezueli, związane z nimi tankowce. Uznaje, że Caracas chroni handlarzy narkotykami. Dyktator Nicolás Maduro zaproponował Amerykanom współpracę przy walce z kartelami narkotykowymi wobec groźby interwencji wojskowej. Sieć pod OZE. Chiny zapowiadają rozwój sieci, by była w stanie przyjąć więcej źródeł odnawialnych. Do 2030 roku ma powstać nowa infrastruktura zdolna obsłużyć przesył energii z zachodu na wschód kraju o mocy ponad 420 gigawatów według wytycznych Narodowej Agencji Energetyki oraz Komisji Rozwoju Narodowego i Reform. Ropa tanieje. Mieszanki ropy Brent i WTI zanotowały w 2025 roku największą obniżkę wartości od 2020 roku, sięgającą prawie 20%. To trzeci rok z rzędu spadku wartości ropy Brent, najdłuższy taki okres w historii badań. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.